Witam w programie poświęconym nieruchomościom. Omówimy dziś raporty z rynku mieszkaniowego, handlowego oraz biurowego. Zapraszam, Konrad Okła. Według raportu firmy doradczej Jones Lang LaSalle obserwujemy bardzo duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi nieruchomościami handlowymi. W pierwszym półroczu tego roku zaobserwowaliśmy inwestycje na poziomie 1,870 milionów euro. Przy dalszej prognozie i tempie do końca roku powinniśmy zaobserwować około 3 miliardy euro inwestycji w ten segment, co będzie zdecydowanym rekordem, jeżeli chodzi o polski segment. W Polsce podaż nowoczesnej powierzchni handlowej wynosi 14 milionów metrów kwadratowych. Do końca roku możemy się spodziewać dodatkowo 200 tysięcy metrów kwadratowych takiej powierzchni. W pierwszym półroczu przywitaliśmy na rynku nowe inwestycje: Gemini Park w Tychach, Rondo Wiatraczna oraz Forum Gdańsk. Tym smaczkiem przejdźmy do rynku mieszkaniowego. Rynek mieszkaniowy zwalnia tempo. Po prawie 3 latach konsekwentnych wzrostów obserwujemy w pierwszym półroczu tego roku 15% spadek sprzedaży mieszkań w 6 głównych ośrodkach Polski. Podyktowane jest to wieloma czynnikami. Co ciekawe, popyt cały czas przewyższa podaż. Ceny niestety wzrastają, grunty są coraz droższe, usługi budowlane również. Skończył się także program MdM, który nie wpłynął pozytywnie na ceny mieszkań. Moi znajomi pytają mnie, czy ceny kiedyś spadną. Odpowiedź jest trudna i złożona. Eksperci z firmy REAS, owszem, są w stanie przewidzieć 10-15% spadki w czasach dekoniunktury, ale tylko w momencie, kiedy nawis oferty jest znacznie wyższy niż dwukrotna sprzedaż roczna mieszkań. A takiej sytuacji niestety się nie spodziewamy. Dlatego czy ceny spadną i o ile, tego jeszcze nie wiemy. Słabnie popyt na warszawskim rynku nieruchomości biurowych. 425 tysięcy metrów kwadratowych zostało wynajęte w pierwszym półroczu tego roku. Przy około 195 tysiącach metrów kwadratowych absorpcji. Jest to zdecydowany rekord i okazuje się, że na koniec roku przy tym tempie wzrostu również będziemy mówić o kolejnym rekordzie, który sięgnie prawie 900 tysięcy metrów kwadratowych. Mamy do czynienia zdecydowanie z rynkiem wynajmującego. Stawki rosną, pustostany maleją. Sytuacja może się odwrócić dopiero w 2020 roku i będziemy mówić o rynku najemcy, ale dopiero gdy rynek dostarczy ponad 580 tysięcy m² powierzchni w takich budynkach jak Warsaw, Generation Park czy The Skyliner. Do tej pory jednak musimy liczyć się z całkowitymi wzrostami cen metra kwadratowego. Jak już jesteśmy przy powierzchniach biurowych, to przejdźmy na chwilę do rynku trójmiejskiego, który ściga się mocno z regionami w Polsce i ma szansę dołączyć do jednorożców, którzy przekroczyli 1 000 000 metrów powierzchni biurowej. W pierwszym półroczu tego roku dostarczył on 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej, co jest zdecydowanie rekordem. Mamy nadzieję, że takie sukcesy będą również w innych rynkach regionalnych. Jeżeli mówimy teraz o umowach najmu i rynku biurowym, to chyba warto wspomnieć o umowie najmu, jaką podpisała firma Deloitte w budynku Q22. Przedłużyli oni swoją umowę o kolejne 13 lat. Jeżeli chodzi o okres najmu, to zdecydowanie doganiamy już zachód Europy i takie stolice jak na przykład Londyn. Ciekawe, czy dogonimy ich w stawkach czynszu. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na następne, które będę szykował z myślą o tym, żeby dobrze się je Wam oglądało. Dlatego dajcie proszę znać, co macie ochotę zobaczyć. Dzięki bardzo. Konrad Okła.